Magyanatimirandasya janaganasalakayam Chaksus jena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Chapitam Jena Bhutale Swayam Upa Kadamaya Dadatvisha Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatabara Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Saganaraganatan Vitam Sajivam Advaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaudangi Radhe Vindavaneshwari Vishwabhanustuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpataru Vascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Well, I'll tell you a little bit what happened. I went to New York airport, JFK, and then I was waiting. Then when I came to the counter, Lot Polish Airline, I gave my passport. They said, no, Americans can't come here with American passport. Opowiem wam, co się stało w skrócie. Więc gdy poleciałem do Nowego Jorku na lotnisko JFK, to tam podeszłem do stoiska polskich linii lotniczych LOT i gdy oni zobaczyli mój amerykański paszport, to powiedzieli, że nie, Amerykanie nie mogą latać do Polski. So I was devastated. I said, but I got this 2 vaccines and so on. They said, no, the border is locked. Ja byłem zdewastowany i powiedziałem, że ja mam te 2 dozy szczepionek, no ale oni powiedzieli, że nie, granica jest zamknięta. So I said, well, can we talk to your superior? So the second girl was there and she said, no, this has been the policy that you can't go. Ja zapytałem, czy mogę rozmawiać z twoim przełożonym i tam była ta druga dziewczyna przełożona i ona powiedziała, że nie, takie jest prawo i nie możesz polecieć. Then there was another girl, a Polish, in a uniform, and she was saying, let me see your passport. And so she took my passport. She was outside of the I tam była jeszcze inna kobieta, tam poza tymi stanowiskami, która też była ubrana w taki mundur lotu i powiedziała, pokaż mi swój paszport, także ja byłem pełen nadziei. And we were talking, but she got busy. Some people were coming. Her service was a little different than behind the counter, so she was dealing with people. Tam chwilę porozmawialiśmy, ale tam podeszli jacyś inni ludzie, bo ona się zajmowała czymś innym, także musiała się zająć tą swoją pracą. Then I was in anxiety because I knew people were waiting for me to come, and so I sat down and got on my computer, and I forgot to get my passport back, and she never gave it to me, so my passport is lost. I także ona tam odeszła. Ja bardzo chciałem przylecieć do Polski. Wiedziałem, że tutaj na mnie wiele osób czeka. Także poczekałem tam, usiadłem ze swoim laptopem i ona wzięła ten mój paszport do obejrzenia, ale odeszła razem z moim paszportem. Także teraz nawet straciłem swój paszport. So I didn't realize it till the next morning, and then I called and I did, but their office wasn't open, and so I had to come back. Ja to uświadomiłem sobie dopiero następnego dnia, ale dzwoniłem do biura lotu, ono było zamknięte, a musiałem już wracać do Orlando. So after this conference today, then I have to go to the office to put application for a new passport. Także po tym dzisiejszym spotkaniu będę musiał pójść do biura paszportowego, złożyć wniosek o nowy paszport. But they say it takes at least 1 month. I tam powiedzieli, że wyrobienie nowego paszportu zajmie co najmniej miesiąc. So maybe in June I can come because the devotee said that they could invite me as a spiritual speaker or something.
Także może w czerwcu będę mógł przylecieć. Baktowie powiedzieli, że mogą spróbować zaprosić mnie jako takiego duchowego wykładowcę. So I'm glad to be. I mean, it was like one day I was in Maya. Także tak wygląda, jakbym jednego dnia był w Mai. I was in anxiety. Byłem w takim niepokoju. But then today I chanted good round, so I feel better. Ale dzisiaj wymantrowałem dobre rundy, więc już się czuję lepiej. Ja mam Okay, pytanie. Induleka Mataji has a question. A czy może moglibyśmy znaleźć kogoś w Nowym Jorku z Baktów, żeby poszedł na lotnisko i sprawdził, czy tam nie ma paszportu Guru Maharadża i wtedy by Guru Maharaj miał szybciej ten paszport? Is it possible to find some devotee in New York who could go to the airport and try to find your passport so you don't have to wait 1 month for the new passport? Maybe you can recover the old one. Mój mąż ma przyjaciół w Nowym Jorku, Baktów z kirtanowych. My husband has some friends in New York, some Kirtan devotees. Yeah. I personally think that the girl was thinking she could get some profit out of the passport, so she's not going to admit that she has it. Ja tak szczerze myślę, że ta kobieta, która wzięła ten paszport, ona zamierza go sprzedać, także myślę, że się nie przyzna do tego, że go ma. So I've written to the Polish Airlines and I explained everything that happened, but I haven't heard anything back. So today I had to cancel that passport. Napisałem do polskich linii lotniczych, oni nic nie odpowiedzieli, także dzisiaj już unieważniłem ten paszport, zgłosiłem go jako zagubiony. So that passport is no use now, it's canceled. Także teraz ten paszport już jest nieważny, że już nie będzie z niego żadnego pożytku. Okay, where are we? Chapter 8? Tekst 23. 23. Licznie. Yatra Wiecie, tutaj włoski. anavritim, yatra kaletvan anvritim, avritim chaiva yogina, prayata yanti tam kalam vyaksyami paratarshava. O best of the bards, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world, the yogi does not come back. Does or does not come back. Rozdział 8, tekst 23. O najlepszy spośród bharatów. Teraz objaśnię Ci różne pory, o których gdy jogin opuszcza ten świat, powraca tutaj albo nigdy już nie powraca. Purport: the unalloyed devotees of the Supreme Lord, who are totally surrendered souls, do not care when they leave their bodies or by what method. They leave everything in Krishna's hand, and so easily and happily return to Godhead. But those who are not unalloyed devotees and who depend instead on such methods of spiritual realization as karma yoga, jnana yoga, and hatha yoga, must leave the body at a suitable time in order to be sure of whether or not they will return to the world of birth and death. Znaczenie. Czyści wielbiciele Najwyższego Pana, będąc całkowicie mu podporządkowanymi duszami, nie dbają o to, kiedy, ani też jaką metodą opuszczą swoje ciała. Wszystko pozostawiają w rękach Kryszny i w ten sposób bez trudu i szczęśliwie powracają do Boga. Ale ci, którzy nie są czystymi wielbicielami i zamiast tego polegają na takich metodach realizacji duchowej, jak karma yoga, jnana yoga, hatha yoga, muszą opuścić swoje ciała w odpowiednim czasie, aby mieć pewność, czy powrócą, czy też nie powrócą do tego świata narodzin i śmierci. This purport is very important. We can see why the devotee is not in anxiety even at the time of death. To znaczenie jest bardzo ważne. Widzimy z niego, dlaczego bhakta wolny jest od niepokoju, nawet w chwili śmierci. So not like me, I was in anxiety, I lost my passport, but the devotee is not in anxiety even he loses his life. Nie tak jak ja. Ja byłem w niepokoju, gdy straciłem swój paszport, ale bhakta doświadcza niepokoju, nawet gdy traci swoje życie. So maybe someday I'll become a devotee. Także może pewnego dnia stanę się bhaktą. We saw Prabhupada was leaving the body, there was no anxiety. Widzieliśmy, jak Śrīla Prabhupada opuszczał ciało, to nie był w niepokoju. We give the example of the cat is carrying the kitten and also carrying a mouse. Podajemy przykład kota. Ten kotka nosi zarówno swoje kociaki, jak i też myszy.
So for the kitten, it's not an anxiety being carried by the mother. So the devotee sees that material energy is like the mother. And so she's carrying us into death, but we're not in anxiety. Dla kociaka nie jest to żadnym niepokojem, gdy jest ono noszone przez matkę. Także podobnie bhakta, on tak w pełni polega na Krysznie i nie jest niczym niepokojony. But the atheist is like the mouse, terrified by the mouth of the cat being devoured. Ale ateista jest niczym mysz, która boi się tej paszczy kota, gdyż będzie przez kota zżarta. If the yogi is perfect, he can select the time and situation for leaving this material world. But if he is not so expert, his success depends on his accidental passing away at a certain suitable time. The suitable times at which one passes away and does not come back are explained by the Lord in the next verse. According to Acharya Baladev Viduvasana, the Sanskrit word kala, used herein, refers to the presiding deity of time. Doskonały jogin może wybrać miejsce i czas dla opuszczenia tego świata materialnego, ale jeśli nie jest doskonałym, wtedy jego sukces zależy od przypadkowego odejścia w odpowiednim czasie. W następnych wersetach Pan tłumaczy najlepsze pory, najlepszy czas do opuszczenia ciała, tak aby nie powrócić już tutaj więcej. Według Acharyi Baladevy Vidyabhushany sanskryckie słowo kala, użyte tutaj, odnosi się do bóstwa rządzącego czasem. Text 24. Agnir Jyotir Aha Shukla Sanmasa Uttarayanam Tatra Prayat Gachanti Brahma Brahma Vido Janaha. Those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery God, in the light, at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north. Znawcy najwyższego Brahmana osiągają najwyższego, odchodząc z tego świata w pomyślnym momencie dnia, w świetle, kiedy bóstwo ognia panuje nad atmosferą, w czasie 2 tygodni przybywającego księżyca, albo podczas 6-miesięcznej wędrówki Słońca po północnej stronie. Purport. When firelight day and the fortnight of the moon are mentioned, it is understood that over all of them there are various presiding deities who make arrangements for the passage of the soul. At the time of death, the mind carries one on the path to a new life. If one leaves the body at the time designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal Brahmajyoti. Mystics who are advanced in yoga practice can arrange the time and place to leave the body. Others have no control. If by accident they leave it at an auspicious moment, then they will not return to the cycle of birth and death. But otherwise, there is every possibility that they will have to return. However, for the pure devotee in Krishna consciousness, there's no fear of returning, whether he leaves the body at an auspicious or inauspicious moment, by accident or by arrangement. Znaczenie. Kiedy mowa o ogniu, świetle, dniu i 2 tygodniach księżyca, należy wiedzieć, że poza nimi znajdują się różne przewodzące bóstwa, które zajmują się organizowaniem przejścia duszy. W momencie śmierci umysł przenosi żywą istotę na ścieżkę nowego życia. Jeśli ktoś opuszcza ciało w sposób opisany powyżej, czy to przypadkowo, czy poprzez odpowiednie przygotowania, może osiągnąć bezosobowe Brahmajyoti. Mistycy zaawansowani w praktyce jogi mogą wybrać odpowiedni czas i miejsce do opuszczenia ciała. Inni nie mają na to wpływu. Jeśli przypadkowo opuszczą ciało w pomyślnym momencie, wtedy nie powracają już do cyklu narodzin i śmierci. Jeśli jednak nie jest to czas odpowiedni, to istnieje wszelka możliwość powrotu. Ale czysty, świadomy Kryszny wielbiciel nie musi obawiać się powrotu bez względu na to, czy opuszcza to ciało w momencie pomyślnym czy niepomyślnym, przypadkowo czy po przygotowaniu. Text 25. Dumo ratris tata Krishna sanmasa dakshinayanam tatra chandramasam jyotir
yogi praptya nivartate. The mystic yogi who passes away from this world during the smoke, the night, the fourth night of the waning moon, or the 6 months when the sun passes to the south, reaches the moon planet, but again comes back. Znaczenie. Tłumaczenie, 25 werset. Mistyk, który odchodzi z tego świata podczas dymu, nocą, w ciągu 2 tygodni ubywającego księżyca, czy podczas 6-miesięcznej wędrówki Słońca po południowej stronie, osiąga planetę Księżyc, ale wraca tu ponownie. Report in the third canto of Srimad Bhagavatam, Kapila Muni mentions that those who are expert in fruitive activities and sacrificial methods on earth attain the moon at death. These elevated souls live on the moon for about 10,000 years by the demigod calculation and enjoy life by drinking somarasa. They eventually return to earth. This means that on the moon, there are higher classes of living beings, though they may not be perceived by the gross senses. Znaczenie. W trzecim kanto Śrimad Bhagavatam Kapila Muni informuje, że osoby będące ekspertami w działaniu dla rezultatów i metodach składania ofiar tu na Ziemi w chwili śmierci osiągają planetę Księżyc. Te zaawansowane dusze żyją na Księżycu około 10 000 lat według obliczeń półbogów i cieszą się tamtejszym życiem, pijąc napój Somalasa. W końcu jednak powracają na Ziemię. Oznacza to, że na Księżycu żyją istoty wyższego rzędu, mimo iż mogą być one niedostrzegalne dla zmysłów wulgarnych. Text 26. Sukla Krishna Gati Yete Jagata Shashvate Mate Ekya Yatya Anuvrititem Anaya Vate Punaha. According to Vedic opinion, there are 2 ways of passing from this world, one in light and one in darkness. One passes in light, he does not come back, but when he passes in darkness, he returns. Tekst 26. Według Ved są 2 sposoby opuszczania tego świata. Jeden w świetle, a drugi w ciemności. Kiedy ktoś odchodzi w świetle, nie powraca nigdy, lecz kto w ciemności odchodzi, ten musi powrócić ponownie. Report the same description of departure and return is quoted by Acharya Baladev Vidyabhusana from the Chandogya Upanishad. Those who are fruitive laborers and philosophical speculators from time immemorial are constantly going and coming. Actually, they do not attain ultimate salvation, for they do not surrender to Krishna. Znaczenie. Ten sam opis odejścia i powrotu opisuje Acharya Baladeva Vidyabhusana z Chandogya Upanishad 5.10.3.5. W ten sposób od niepamiętnych czasów przychodzą i odchodzą osoby pracujące dla zysków i filozofowie spekulanci. Właściwie nie osiągają oni ostatecznego zbawienia, ponieważ nie podporządkowują się Krysznie. Text 27. Naite Shriti Patajanam Yogi Muyati Kaschana Tasmat Sarvesu Kalesu Yoga Yukto Pavarjuna. Although devotees know these 2 paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. Tekst 27. Chociaż wielbiciele znają te 2 ścieżki, Arjuno, nie błądzą nigdy, dlatego bądź zawsze niewzruszony w oddaniu. So always fixed in devotion means we're thinking, how is the best way we can use our time and energy to please Krishna or Krishna's representative, Srila Prabhupada. Kto jest skupiony w oddaniu, to osoba, która bez przerwy myśli o tym, jak może najlepiej zadowolić Krishnę czy jego czystego reprezentanta, Srila Prabhupada. So it's not very difficult. We have the process, Shravanam Kirtana Vishnu, Smaranam Padasevanam. We can be always engaged in the service of the Lord. Nie jest to wcale trudne, mamy te różne procesy i zawsze możemy być zaangażowani w służbę dla Pana. Then Krishna reciprocates with us more and more, and it becomes joyfully performed. Wówczas Krishna coraz bardziej nam się odwzajemnia i jest to radosne w wykonywaniu. Then we can be happy even in this life, although this life is full of suffering, still we can find our satisfaction. Wówczas możemy być szczęśliwi nawet w tym życiu,
Chociaż życie to jest pełne niedoli, to w ten sposób możemy znaleźć w nim satysfakcję. So therefore, in all cases, become a devotee. Dlatego we wszystkich przypadkach zostań bhaktą. Purport. Krishna is here advising Arjuna that he should not be disturbed by the different paths the soul can take when leaving the material world. A devotee of the Supreme Lord should not worry whether he will depart by arrangement or by accident. The devotee should be firmly established in Krishna consciousness and chant Hare Krishna. He should know that all concerns over whether either of these two paths is troublesome. The best way to be absorbed in Krishna consciousness is to be always dovetailed in his service, and this will make one's path to the spiritual kingdom safe, certain, and direct. The word yoga yukta is especially significant in this verse. One who is firm in yoga is constantly engaged in Krishna consciousness in all his activities. Trivikrama Swami advises anashaktasya vishayan yataham upayunjataha. One should be unattached in material affairs and do everything in Krishna consciousness. By this system, which is called Yukta Vairagya, one attains perfection. Therefore, the devotee is not disturbed by these descriptions because he knows that his passage to the supreme abode is guaranteed by devotional service. Znaczenie. Krishna mówi tutaj Arjunie, że nie powinien być on niepokojony istnieniem różnych ścieżek, którymi może podążać dusza, opuszczając ten świat materialny. Wielbiciel Najwyższego Pana nigdy nie powinien martwić się o to, czy odejdzie przypadkowo, czy też planowo. Wielbiciel powinien być niezachwiany w świadomości Kryszny i powinien intonować Hare Krishna. Powinien on wiedzieć, że zainteresowanie którąkolwiek z tych wyżej wymienionych ścieżek jest kłopotliwe. Najlepszym sposobem na to, aby zawsze być pogrążonym w świadomości Kryszny, jest ciągłe pozostawanie w Jego służbie. To uczyni ścieżką powrotu do Królestwa Duchowego bezpieczną, pewną i prostą. Szczególnie ważne w tym wersecie jest słowo yoga yukta. Kto jest wytrwały w jodze, ten bezustannie we wszystkich swoich czynnościach pogrążony jest w świadomości Kryszny. Srila Rupa Goswami radzi, anasaktasya vishayan yadharham upayunjata, aby nie przywiązywać się do świata materialnego i postępować w taki sposób, aby wszystkie nasze przedsięwzięcia były przesycone świadomością Kryszny. Dzięki temu systemowi, który zwany jest Yukta Vairagya, osiąga się doskonałość. Wielbiciel Pana nie jest niepokojony przez powyższe opisy, ponieważ wie on doskonale, że jego odejście do Najwyższego Królestwa gwarantuje mu jego służba oddania. Simply, if we have a little understanding of Krishna's nature, then we'll see that actually he's controlled by love. Jeśli odrobinę zrozumiemy naturę Kryszny, to zdamy sobie sprawę z tego, że jest on kontrolowany miłością. So we don't have to be worried. If we love Krishna, then he'll take care of us. Także nie musimy o nic się martwić. Jeśli kochamy Krysznę, to on zajmie się nami. This is the most prominent quality that he has, Bhakta Vatsal. To jest najbardziej dominująca ze wszystkich jego cech. Jest on Bhakta Vatsala. Just like Draupadi. She was in anxiety. She was being disrobed in the assembly, trying to take shelter of various ways to save herself. Tak na przykład Draupadi. Ona była rozbierana na zgromadzeniu, próbując przyjąć schronienie w różnych osobach, żeby się uchronić. But when she gave up all other hope and simply called for Krishna, then Krishna was obliged to help her. Ale gdy porzuciła wszystkie nadzieje i zawołała Krishnę, wówczas Krishna był zobowiązany jej pomóc. I was reading, we were reading in Nectar Devotion, how Draupadi, her relationship with Krishna was like fraternal, like a brother. Czytaliśmy w nektarze oddania, że związek Draupadi z Krishną był taki braterski. Krishna saw her like his sister. Krishna postrzegał ją jako swoją siostrę. And he was very, you can say,
attached to her in that way. I był do niej bardzo przywiązany w ten sposób. And he was very upset that she was being insulted. I był bardzo niezadowolony z tego, że była ona obrażona. He's like her big brother. Krishna był niczym jej starszy brat. Because she was insulted like that, he took a vow that he would kill all of those who allowed that insult to happen. I ponieważ ona była w ten sposób znieważona, to on podjął ślub, że ci wszyscy, którzy na to pozwolili, będą zabici. Even Bhishma, Drona, what to speak of the Kurus and Duryodhana, they all had to die because they allowed this lady to be insulted like that. Nawet Bhishma i Drona, co dopiero mówić o Kaulawach, jak Duryodhana, oni wszyscy musieli zginąć z powodu tej zniewagi Draupadi. So sometimes, people criticize us, oh, you don't like women or something, but actually that's not a fact. Czasem ludzie krytykują nas za to, że nie lubimy kobiet, ale tak naprawdę to nie jest faktem. The husband should be ready to die to protect his wife. Mąż powinien być gotowy umrzeć, by ochronić swoją żonę. Okay. Dobrze? Text 28. This is the last verse of the chapter. Tekst 28 to jest ostatni werset tego rozdziału. Vedesu yagyesu tapasu chaiva danesu yat punya phalam pradishtam adyeti tat sarvam idam viditva yogi param stanam upaita chadyam. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from the study of the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerity, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all of these, and at the end he reaches the supreme eternal abode. Kto przyjmuje ścieżkę służby oddania, ten nie jest wcale pozbawiony rezultatów pochodzących ze studiowania Ved, praktykowania surowych wyrzeczeń, rozdawania jałmużny, czy też uprawiania filozofii i pracy dla korzyści. Wszystko to osiąga jedynie dzięki pełnieniu służby oddania i w końcu udaje się do najwyższej wiecznej siedziby. This verse is the summation of the 7th and 8th chapters, which particularly deal with Krishna consciousness and devotional service. Werset ten jest podsumowaniem rozdziału 7 i 8, szczególnie jeśli chodzi o świadomość Kryszny i służbę oddania. So everything will come to the devotee. All he has to be is sincerely anxious to please the Lord. Wszystko przyjdzie do Bhakty Pana. On jedynie musi być tak naprawdę szczerze chcieć służyć Panu. Just like Krishna is anxious to protect his devotee, so we have to be anxious to serve Krishna. Tak jak Krishna jest spragniony, by chronić Bhaktę, podobnie my powinniśmy być spragnieni, by służyć Krishnie. It's not just something that we do mechanically. There has to be real feeling there. Nie jest to coś, co robimy mechanicznie. Musi być w tym prawdziwe uczucie. So sometimes Prabhupada said, I don't know Krishna, but I know my spiritual master. Czasem Śrīla Prabhupāda mówił, że nie znam Kryszny, ale znam mojego mistrza duchowego. We sing every day, Shakshadari. So the spiritual master then is considered as the representative of Krishna. If we please him, then we know that Krishna is pleased. Codziennie śpiewamy Shakshadhari, że mistrz duchowy jest czystym reprezentantem Kryszny, więc jeśli zadowolimy mistrza duchowego, to wiemy, że Krishna jest zadowolony. So Srila Prabhupada is the Shiksha Guru for everybody for the next 10,000 years. Śrīla Prabhupāda jest Shiksha Guru dla wszystkich przez następne 10,000 lat. But we have to be anxious to serve his mission, to please him in some way. Ale musimy chcieć służyć jego misji, zadowolić go w jakiś sposób. What is Tatsasyana saying? Co Tatiana pisze? Oh, there's a question. Okay, we'll deal with it later. Dobrze, to pytania my zajmiemy się później. I'm just looking as somebody's here. I wanted to talk. Patrzę, kto tu jest. It's here. Okay, so any questions? I mean, it's not very difficult.
if we're sincere and we really want to please Krishna or please Srila Prabhupada, then everything will come out okay. Także jeśli naprawdę chcemy zadowolić Krysznę czy Śrila Prabhupada, to wszystko zawsze się dobrze uda. So why are we in anxiety? Więc dlaczego jesteśmy w niepokoju? Because we don't want to please Krishna, we want to please ourselves due to false ego. Bo nie chcemy zadowolić Kryszny, chcemy zadowolić siebie samych z powodu fałszywego ego. Therefore, we have to give up this enjoying mood, trying to be separate from Krishna and thinking we can enjoy separate from Krishna. Dlatego musimy porzucić ten nastrój cieszenia się niezależnie od Kryszny i powinniśmy chcieć zadowolić Krysznę. That means surrender to Krishna's desire. To oznacza podporządkowanie się pragnieniu Kryszny. And we have to be open for how Krishna's desire is going to come to us. A musimy być otwarci w kwestii tego, jak te pragnienia Kryszny przyjdą do nas. If Krishna sees that we're ready to follow what he wants, then he'll give us important instructions. Jeśli Kryszna zobaczy, że jesteśmy gotowi działać tak, jak on tylko zachce, to da nam ważne instrukcje. But if he sees we're not very interested, then he won't be very interested in us. Ale gdy zobaczy, że nie jesteśmy zbytnio zainteresowani, to on nie będzie zbytnio zainteresowany nami. Sometimes Lord Jesus said something like that about give me the hot or the cold, the lukewarm I spit out. Kiedyś Pan Jezus powiedział coś takiego, że daj mi zimne albo gorące, na to letnie pluję. You have to be fired up. Także musimy być napaleni. One has to study the Vedas under the guidance of the spiritual master and undergo many austerities and penances while living under his care. A brahmachari has to live at the home of the spiritual master just like a servant. He must beg alms from door to door and bring them to the spiritual master. He takes food only when the master orders. And if the master neglects to call the student for food that day, the student fasts. These are some of the Vedic principles for observing brahmachari. Wedy należy studiować pod kierunkiem mistrza duchowego i żyjąc pod jego opieką, praktykować wiele wyrzeczeń. Brahmacharin ma mieszkać w domu mistrza duchowego i jako jego sługa musi chodzić od drzwi do drzwi, żebrząc, a następnie wszystko oddawać mistrzowi duchowemu. Przyjmuje pokarm tylko z polecenia mistrza duchowego, a jeśli ten nie zawoła go któregoś dnia na posiłek, wtedy pości. Są to niektóre z zasad wedyjskich odnoszących się do życia w brahmachari. So, Sringadev, you want to be brahmachari or you want to remain mamachari? Więc Sringadev, chcesz być brahmacharinem, czy chcesz pozostać mamacharinem? Yes. Tak. Okay. After the student studies the Vedas under the master for some time, at least from age 5 to 20, he becomes a man of perfect character. Study of the Vedas is not meant for the recreation of armchair speculators, but for the formation of character. After this training, the brahmachari is allowed to enter into household life and marry. When he is a household, he has to perform many sacrifices so that he may further achieve enlightenment. He must also give charity according to the country, time, and candidate, discriminating among charity and goodness and passion and ignorance, as described in the Bhagavad Gita. Then after retiring from household life, upon accepting the order of Vanaprastha, he undergoes severe penances, living in the forest, dressing with tree bark, not shaving, etc. By carrying out the orders of brahmachari, household life, Vanaprastha, and finally sannyas, one becomes elevated to the perfectional stage of life. Some are then elevated to the heavenly kingdom, and when they become even more advanced, they are liberated in the spiritual sky, either in the impersonal Brahmajyoti or the Vaikuntha planets of Krishnaloka. This is the path outlined by Vedic literatures. Studiując Vedy pod kierunkiem mistrza duchowego przez okres trwający od lat 5 do 20, może stać się człowiekiem doskonałego charakteru. Ved nie należy studiować w celu rekreacji, jak jest to w zwyczaju fotolowych spekulantów, lecz dla uformowania charakteru. Po takim przeszkoleniu brahmachari może ożenić się i rozpocząć życie rodzinne. Żyjąc w małżeństwie, nadal musi spełniać wiele ofiar i walczyć o dalsze oświecenie. Musi również rozdawać jałmużnę odpowiednio do kraju, czasu i osoby.
zdając sobie sprawę z różnicy pomiędzy czynnością w dobroci, pasji i ignorancji, tak jak opisane one zostały w Bhagavad Gicie. Po porzuceniu życia rodzinnego i przyjęciu porządku zwanego vanaprastha, oddaje się surowym pokutom, na przykład zamieszkuje w lesie, nosi odzienie skory, nie goli się itd. Przez spełnienie tych 4 porządków brahmacharya, grihasta, vanaprastha i ostatecznie sannyasa można osiągnąć doskonałość życia. Niektórzy zostają następnie promowani do królestw niebiańskich, planety na wyższym systemie planetarnym, a jeśli zostają jeszcze bardziej oświeceni, osiągają wyzwolenie w niebie duchowym, czy to w bezosobowym Brahmajyoti, czy też na planetach Wajkunta albo Krishnaloce. Taką ścieżkę przedstawia literatura wedyjska. The beauty of Krishna consciousness, however, is that by one stroke, by engaging in devotional service, one can surpass all the rituals of the different orders of life. Jednakże piękno świadomości Kryszny polega na tym, że angażując się w służbę oddania, można od razu przekroczyć wszystkie rytuały odnoszące się do różnych porządków życia. So we can become more than sannyas if we simply become eager to serve Krishna. Także możemy zostać jeszcze czymś więcej niż sannyasinami, jeśli po prostu będziemy spragnieni służyć Krysznie. Women or men or children, anyone can become more than a sannyasi. Kobieta, mężczyzna, dziecko, każdy może zostać czymś jeszcze więcej niż sannyasi. Just like Prahlad Maharaj, just a child, but because he was a pure devotee, Lord Nrsimhadev personally came to protect him. Tak jak Prahlad Maharaj, chociaż był on dzieckiem, ale ponieważ był bhaktą, to Pan Nrsimhadev osobiście pojawił się, by go ochronić. We want to have that kind of faith that like Prahlad had. Chcemy mieć taką wiarę, jaką miał Prahlad. So how do we get faith? By associating with those who are more faithful, by hearing from them, by seeing how they behave. A jak możemy rozwinąć tę wiarę? Obcując z osobami, które mają jeszcze większą wiarę, obserwując, jak oni się zachowują. I would give the example, if you want to learn how to become a pickpocket, then you associate with other thieves and they teach you when is the best time to steal and so on. Szlafeupat podaje przykład, że jeśli chcesz zostać kieszonkowcem, to obcujesz z różnymi złodziejami i oni ci dają takie instrukcje, jak kiedy najlepiej kraść i tak dalej. So you want to become a pure devotee, then you associate with pure devotees and you learn the art. Więc jeśli chcesz zostać czystym baktą, to obcujesz z czystymi baktami i nauczysz się sztuki. So here, all of us agree Prabhupada is a pure devotee and we're associating with him in his instructions here. Wszyscy zgodzą się z tym, że Szlapeupat był czystym baktą i wszyscy obcujemy z nim, słuchając jego instrukcji. Therefore, we should regularly hear and chant about the glories of the Lord. Dlatego powinniśmy regularnie słuchać i intonować o chwałach Pana. The words idam vivitva indicate that one should understand the instructions given by Sri Krishna in this chapter of the 7th chapter of Bhagavad Gita and the 7th chapter of Bhagavad Gita. One should try to understand these chapters not by scholarship or mental speculation, but by hearing them in association with devotees. Słowa idam viditva oznaczają, że należy poznać instrukcje Kryszny dane w tym i w 7 rozdziale Bhagavad Gity. Należy spróbować zrozumieć je nie przez studia akademickie czy umysłowe spekulacje, lecz przez słuchanie ich w towarzystwie wielbicieli. So that's what we're trying to do now. We're going through Bhagavad Gita chapter after chapter by hearing from the right source, then all our doubts will be removed. To próbujemy robić teraz. Tak omawiamy Bhagavad Gita rozdział po rozdziale i słuchając z właściwych źródeł uwolnimy się od wszelkich wątpliwości. Otherwise, for the doubting soul, there is no happiness in this life or the next. W przeciwnym razie dla wątpiącej duszy nie ma szczęścia w tym życiu ani następnym. Chapter 7 through 12 are the essence of the Bhagavad Gita.
Istota Bhagavad Gity zawiera się w rozdziałach od 6 do 12. The first six and the last 6 chapters are like coverings for the middle 6 chapters, which are especially protected by the Lord. Pierwsze 6 i ostatnie 6 rozdziałów Bhagavad Gity są niczym osłona 6 rozdziałów środkowych, które są szczególnie chronione przez Pana. If one is fortunate enough to understand Bhagavad Gita, especially these middle 6 chapters in the association of devotees, then his life at once becomes glorified beyond all penance, sacrifice, charity, speculation, etc. For one can achieve all the results of these activities simply by Krishna consciousness. Jeśli ktoś jest na tyle szczęśliwym, aby zrozumieć Gitę, szczególnie te 6 środkowych rozdziałów, w obcowaniu z wielbicielami, wtedy jego życie natychmiast staje się chwalebne, bez praktykowania jakichkolwiek pokut, ofiar, dobroczynności, spekulacji itd., gdyż rezultaty wszystkich tych czynności można osiągnąć po prostu przez świadomość Kryszny. One who has a little faith in Bhagavad Gita should learn Bhagavad Gita from a devotee, because in the beginning of the 4th chapter it is stated clearly that Bhagavad Gita can be understood only by devotees. No one else can perfectly understand the purpose of the Bhagavad Gita. Ten, kto ma odrobinę wiary w Bhagavad Gitę, powinien poznać ją od wielbiciela, gdyż jak zostało to powiedziane na początku rozdziału 4, tylko bhaktowie mogą zrozumieć Gitę, poza tym nikt nie może doskonale zrozumieć jej celu. This is mentioned in the 3rd verse of the 4th chapter, where Krishna tells Arjuna, because you're a devotee, therefore I'm going to explain this subject to you. O tym mówi 3 werset 4 rozdziału Bhagavad Gity, w którym Krishna mówi do Arjunie, że Arjuno, ponieważ jesteś moim wielbicielem, dlatego wyjawię ci ten sekret. One should therefore learn Bhagavad Gita from a devotee of Krishna, not from a mental speculator. This is a sign of faith. When one searches for a devotee and fortunately gets a devotee's association, one actually begins to study and understand Bhagavad Gita. Zatem należy poznawać ją od wielbicieli Kryszny, a nie od spekulantów umysłowych. To jest oznaką wiary. Kiedy ktoś poszukuje bhakty Kryszny i ostatecznie osiąga jego towarzystwo, wówczas może rzeczywiście zacząć studiować i rozumieć Bhagavad Gitę. So this is wanted. We should all be studying Bhagavad Gita when we have a spare time and try to understand every verse properly. And if we have any doubts or questions, then we can discuss here. Tego chcemy. Wszyscy powinniśmy studiować Bhagavad Gita w każdej wolnej chwili i jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, wówczas tutaj może je rozwiać. This is a sign of faith. When one searches for a devotee and fortunately gets a devotee's association, one actually begins to study and understand by advancement in the association of the devotee, one is placed in devotional service, and this service dispels all one's misgivings about Krishna or God and Krishna's activities, form, pastimes, name, and other features. Dzięki postępowi uczynionymi w towarzystwie bhaktów, dana osoba zostaje zaangażowana w służbę oddania i przez pełnienie tej służby rozpraszają się jej wszelkie wątpliwości względem Kryszny, czyli Boga, czynności Kryszny, jego formy, rozrywek, imienia i innych cech. Kiedy te wszystkie wątpliwości zostają rozwiane, wówczas umacnia się ona w swoich studiach. After these misgivings have been perfectly cleared away, one becomes fixed in one's study. Then one relishes the study of Bhagavad Gita and attains the state of feeling always Krishna conscious. In the advanced stage, one falls completely in love with Krishna. This highest professional stage of life enables the devotee to transfer to Krishna's abode in the spiritual sky, Goloka Vrindavan, where the devotee becomes eternally happy. Wtedy zaczyna czerpać niezwykłą przyjemność ze studiowania Bhagavad Gity i osiąga stan, gdy bezustannie czuje się świadomą Kryszny. W tym zaawansowanym stanie rozwija pełną miłość do Kryszny. Ten stan najwyższej doskonałości życia umożliwia bhakcie przeniesienie się do siedziby Kryszny w niebie duchowym, na Golokę Vrindavanę, gdzie osiąga on wieczne szczęście. Thus ends the Bhaktivedanta purport to the 8th chapter of Srimad Bhagavad Gita.
in the matter of attaining the Supreme. W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 8 rozdziału Śrimad Bhagavad Gity, traktującego o osiągnięciu najwyższego. So sometimes we are just hearing how Prabhupada said these middle 6 chapters are the most important. Czasem słyszeliśmy, jak Śrīla Prabhupāda mówił, że te środkowe 6 rozdziałów Bhagavad Gity jest najważniejsze. And he also said of these middle 6 chapters, the chapter 9 is the most important. I mówiąc o tych środkowych rozdziałach, mówił, że rozdział 9 jest najważniejszy. Text 1. Sri Bhagavan uvacha idam te tu guyat tamam pravakshyashyami anusuyate yave jnanam vigyanam sahitam yajgyatva mokshase subat. The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjun, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of all miseries of material existence. Tekst pierwszy 9 rozdziału. Najwyższa osoba Boga rzekł, mój drogi Arjuno, ponieważ nigdy mi nie zazdrościsz, wyjawię ci teraz tę najskrytszą mądrość i realizację, którą poznawszy, wyzwolony będziesz od trosk egzystencji materialnej. Well, we may think, well, I'm not envious of Krishna. Możemy pomyśleć, o, ja nie jestem zazdrosny o Krysznę, But not so easy to be free from envy. ale wcale nie jest łatwo uwolnić się od zazdrości. Because if we're envious of anyone or anything, that means ultimately we're envious of Krishna. Dlatego, że jeśli jesteśmy zazdrośni o cokolwiek czy kogokolwiek, to znaczy, że ostatecznie jesteśmy zazdrośni o Krysznę. We have to completely give up any envy for anything. Także musimy całkowicie uwolnić się z wszelkiej zazdrości o cokolwiek. But that's not so easy because we're always blaming someone else because we run into difficulty or there's a miserable condition. We blame something else besides accepting it as our karma. Ale wcale nie jest to łatwe. Zawsze znajdujemy się w jakichś sytuacjach, w których zawsze znajdujemy kogoś, na którego możemy zwalić winę poza naszą własną karmą. So that means we're envious of Krishna. We're thinking that something is unfair. To znaczy, że jesteśmy zazdrośni o Krysznę. Myślimy, że coś jest nie fair. But the pure devotee never thinks like that. He thinks that this difficulty is here for my purification. Ale czysty bhakta nigdy tak nie myśli. On myśli, że te trudności są tu dla mojego oczyszczenia. And if he accepts it in that way, then he does become purified and his faith increases. I jeśli przyjmuje to tak, to oczyszcza się i jego wiara wzrasta. But that's a very advanced consciousness. Jednakże jest to bardzo zaawansowana świadomość. The tendency is we blame others and we want to retaliate against them. Mamy tendencję do tego, że jesteśmy zazdrośni o innych i chcemy na nich się zemścić. Of course, if we feel somebody is envious of us, we can avoid their association. Oczywiście, jeśli czujemy, że ktoś jest o nas zazdrosny, możemy unikać towarzystwa tej osoby. Because the preacher, the madhyam, he avoids the atheists or those who are envious. Nauczający madhyama unika ateistów i osoby zazdrosne. So if we try to preach to somebody who's envious of us, it won't have a good effect. Więc jeśli próbujemy nauczać kogoś, kto jest o nas zazdrosny, to nie przyniesie to dobrego efektu. Therefore, we're advised to avoid them. Dlatego zaleca się nam unikać takich osób. But there are innocent people in this world we can preach to. Jednakże są niewinne osoby w tym świecie i je możemy nauczać. Try to get them to chant Hare Krishna. Próbując przekonać ich do intonowania Hare Krishna. Or even if they hear us chant Hare Krishna, that benefits them. Czy nawet jeśli słuchają, jak my intonujemy Hare Krishna, to oni odnoszą korzyść. So in this way, we can all become qualified for Krishna's mercy. W ten sposób wszyscy możemy kwalifikować się do otrzymania łaski Kryszny. But as long as we're envious, we won't get Krishna's full mercy. Ale tak długo jak jesteśmy zazdrośni, to nie osiągniemy pełnej łaski Kryszny.
Purport, as the devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam. The message of the Supreme Personality of Godhead messages are full of potencies, and these potencies can be realized in topics regarding the Supreme Godhead are discussed amongst devotees. This cannot be achieved by the association of mental speculators or academic scholars, for it is realized knowledge. Znaczenie. Im więcej wielbiciel słucha o chwałach Najwyższego Pana, tym bardziej staje się oświecony. Ten proces słuchania poleca Śrimad Bhagavatam. Przekazy najwyższej osoby Boga są pełne mocy i moce te mogą zostać zrealizowane, jeśli tematy odnoszące się do Najwyższego Pana dyskutowane są pomiędzy wielbicielami. Nie można tego osiągnąć przez obcowanie ze świeckimi naukowcami czy spekulantami umysłowymi, jako że jest to wiedza zrealizowana. So it's not very difficult. All we have to do is patiently hear and with our intelligence understand. And if we don't understand, then we should question. To wcale nie jest trudne. Powinniśmy po prostu słuchać, próbować to zrozumieć za pomocą naszej inteligencji, a jeśli nie możemy zrozumieć, to powinniśmy pytać. So, any questions? Więc, czy są jakieś pytania? Hare Krishna, Guru Maharaj. There is one question from internet, from Instagram. Why sons of Draupadi were killed as well? All sons. Jest jedno pytanie z internetu. Na Instagramie ktoś zapytał, dlaczego wszyscy synowie Draupadi również zostali zabici? Why Lord Jesus was killed? Dlaczego Pan Jezus został zabity? It was superficial to think that he was killed. The soul is eternal. To jest powierzchowne myśleć, że on został zabity. Dusza jest wieczna. So he died in a glorious death, and for Kshatriya, that kind of death is welcome. Oni zmarli chwalebną śmiercią i dla kszatriów taka śmierć jest mile widziana. So I don't see anything inauspicious there. Nie widzę tu niczego niepomyślnego. So my return would be say, why not? Why not? For the Kshatriya to die on the battlefield for the right cause, his future is very bright. Także bym powiedział, że dlaczego nie? Dla kshatrii stracić życie w bitwie o właściwą rzecz, to przyszłość takiej osoby jest bardzo płomienna. The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. Wielbiciele bezustannie zaangażowani są w służbę Najwyższego Pana. Pan zna mentalność i szczerość poszczególnych żywych istot, które zaangażowane są w świadomość Kryszny i daje im inteligencję, aby w obcowaniu z wielbicielami zrozumiały naukę o Krysznie. Just like this question just came to me. I never thought of this question, but Krishna gave me the intelligence how to answer it very easily. Tak jak gdy pojawiło się to pytanie, ja nigdy nie zastanawiałem się nad tym pytaniem, ale Kryszna dał mi inteligencję, że mogłem z łatwością na nie odpowiedzieć. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, describes in this 9th chapter matters more confidential than any he has already disclosed. Dyskusje o Krysznie posiadają szczególną moc i jeśli jakaś szczęśliwa osoba ma okazję przebywać z wielbicielami i stara się przyswoić tę wiedzę, wtedy z pewnością czyni postęp w kierunku realizacji duchowej, aby zachęcić Arjunę do coraz większego postępu w jego pełnej mocy służbie. Pan Kryszna przedstawia w tym rozdziale sprawy bardziej poufne od tych, które wyjawił wcześniej. The very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter is more or less an introduction to the rest of the book, and the second and third chapters in the second and third chapters, the spiritual knowledge described is called confidential. Topics discussed in the 7th and 8th chapter are specifically related to devotional service, and because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential.
The matters which are described in the 9th chapter deal with unalloyed pure devotion. Therefore, this is called the most confidential. Sam początek Bhagavad Gity, rozdział 1, jest mniej lub bardziej wprowadzeniem do dalszej treści tej książki, a wiedza duchowa przedstawiona w rozdziale 2 i 3 nazywana jest poufną. Tematy dyskutowane w rozdziale 7 i 8 szczególnie odnoszą się do służby oddania i ponieważ przynoszą one oświecenie w świadomości Kryszny, nazywane są bardziej poufnymi. Lecz tematy przedstawiane w rozdziale 9 mają do czynienia z czystym, niezachwianym oddaniem i dlatego wiedza ta nazywana jest najbardziej poufną. Therefore, this is called most confidential. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is stated that although one who has a sincere desire to render loving service to the Supreme Lord is situated in the conditional state of material existence, he is to be considered liberated. Similarly, we find in the Bhagavad Gita 10th chapter that anyone who is engaged in this way is already a liberated person. Kto posiada najbardziej poufną wiedzę o Krysznie, ten jest z natury transcendentalny i nawet przebywając w tym świecie materialnym, wolny jest od jego materialnych trosk. Bhakti Rasamrita Sindhu mówi, że za wyzwolonego ma być uważany ten, kto ma szczere pragnienie pełnienia służby miłości dla Najwyższego Pana, nawet jeśli znajduje się w uwarunkowanym stanie życia materialnego. Podobne stwierdzenie, że każdy zaangażowany w ten sposób jest wyzwolony, znajdziemy w 10 rozdziale Bhagavad Gity. So this is the only qualification required. We have to have a sincere desire to serve Krishna. Jest to jedyna kwalifikacja, która jest potrzebna. Musimy mieć szczere pragnienie zadowolenia Kryszny. Where are we? In Bhakti Rasamrita Sindhu? No, I said that. No. We finished the paragraph, right? Yes. Now, this first verse has specific significance. The word idam jnanam, this knowledge, refers to pure devotional service, which consists of 9 different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshiping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand the science of Krishna. Similarly, to understand that a living entity is not material is not sufficient. Simply, that may be the beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. Ten pierwszy werset ma szczególne znaczenie. Słowa idam jnanam, ta wiedza, odnoszą się do czystej służby oddania, na którą składa się 9 różnych czynności: słuchanie, intonowanie, pamiętanie, służenie, oddawanie czci, modlenie się, posłuszeństwo, utrzymywanie przyjaźni i oddawanie wszystkiego. Przez praktykowanie tych 9 elementów służby oddania można wznieść się do świadomości duchowej, świadomości Kryszny. Kiedy serce zostaje uwolnione z zanieczyszczeń materialnych, wtedy można zrozumieć tę naukę o Krysznie. Sama wiedza, że żywa istota nie jest materialna, jest niewystarczająca. Może to być początkiem realizacji duchowej, ale należy jeszcze poznać różnicę pomiędzy czynnościami ciała a czynnościami duchowymi tego, kto rozumie, że nie jest tym ciałem. In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potencies of the Supreme Personality of Godhead, his different energies, the inferior and superior nature, and all these material manifestations. Now in chapter 9, the glories of the Lord will be delineated. W rozdziale 7 dyskutowaliśmy już o potężnych mocach najwyższej osoby Boga, jego różnych energiach, o naturze niższej i wyższej i o całej tej manifestacji materialnej. Teraz w rozdziale 9 opisane zostaną chwały Pana. The Sanskrit word anusuyave in this verse is also very significant. Generally, the commentators, even if they are highly scholarly, are envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead.
Even the most erudite scholars write on Bhagavad Gita very inaccurately because they are envious of Krishna. Their commentaries are useless. The commentaries given by the devotees of the Lord are bona fide. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. So such commentaries should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. Bardzo ważne w tym wersecie jest również sanskryckie słowo anasuyawe. Na ogół komentatorzy Gity, nawet jeśli są wysoce kształceni, wszyscy są zazdrośni o Krishnę, najwyższą osobę Boga. Nawet najwięksi erudyci najmniej komentują Bhagavad Gitę, ponieważ są oni zazdrośni o Krishnę, komentarze te są bezużyteczne. Jedynymi bona fide komentarzami są te pisane przez wielbicieli. Nikt nie może właściwie objaśnić Bhagavad Gity, ani dać doskonałej wiedzy o Krishnie, jeśli jest o niego zazdrosny. Głupcem jest ten, kto krytykuje charakter Krishny, nie znając go. Należy z całą ostrożnością unikać komentarzy pisanych przez takie osoby. Wielką korzyść z tych rozdziałów może odnieść tylko ten, kto rozumie, że Krishna jest najwyższą osobą Boga i że jest on osobą czystą i transcendentalną. Again, we have to give up envy. Także znów jest tu podkreślone, że musimy porzucić zazdrość, And give up the association of those who are envious of Krishna. jak również porzucić towarzystwo osób zazdrosnych o Krishnę. Okay, we'll stop here. Any questions or comments? Dobrze, to skończymy tu. Czy są jakieś pytania bądź komentarze? Ja mam pytanie, mogę? I have a question. Please. Tradycyjnie jakby większość z nas uważa, że nie jesteśmy zazdrośni. Traditionally, most of us consider themselves free of envy. Wielokrotnie słyszałam takie stwierdzenie, że odczucie złości wobec kogoś, czegoś jest synonimem zazdrości. Czy to jest prawda? And often I hear that odczucie złości jest symptomem zazdrości, tak? Nie symptomem, raczej synonimem zazdrości. That the feeling of anger toward somebody is synonymous with being envious of him. Czy to jest prawda? Is it true? If we use anger in Krishna's service, then that doesn't mean we're envious of Krishna. We're using it. Jeśli używamy złości w służbie dla Kryszny, to nie znaczy, że jesteśmy zazdrośni, po prostu w ten sposób używamy jej właściwie. But mostly anger comes from frustration due to some obstacle in our sense gratification. Jednakże w większości przypadków złość pojawia się, gdy pojawiają się jakieś przeszkody w naszym zadowalaniu zmysłów. But if we come to the higher standard, Brahmabhuta Prasanatma, then we can use anger, but only in Krishna's service. Jeśli jednak dojdziemy na wyższy etap Brahmabhuta Prasanatma, to możemy używać złości, ale tylko do wyższego celu. But you were saying in the beginning now, most people think that they're free from envy. Ale na początku pytania wspominałeś, że większość ludzi myśli, że jest wolna od zazdrości. But that may be due to false ego. Może to jednak być wynikiem ich fałszywego ego. To be really free from all envy is very rare. Taka naprawdę wolność od fałszywego ego jest naprawdę rzadka. Prabhupada said, if we find somebody completely free from envy, we can worship them. Śla Prabhupada powiedział, że jeśli znajdziemy kogoś całkowicie wolnego od zazdrości, to możemy go czcić. So you think that you're worshipable? Does anybody think that, yes, I'm so pure that everybody can worship me, it'll be good for them? Także czy jest tutaj ktoś, kto myśli, że jestem taki wolny od zazdrości, że jeśli ktoś będzie mnie czcił, to będzie z korzyścią dla niego?
Raczej powiedziałam to w tym sensie, że my nie odczuwamy zazdrości w tym pełnym, w tym takim tradycyjnym sensie tego odczucia, tego słowa. Tak? Well, I meant that we think of ourselves as free from envy in the traditional sense of this word. So why But do you I want to got your bring it? point, Guru Maharaj. I got your point. Thank you very much for your answer. Okay. Hare Krishna. Any other questions? Jakieś inne pytania? Okay, we'll stop here. Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Trivikrama Maharaj ki jai. Jai. Trivikrama Maharaj ki jai. Jai. Hare Krishna.